W dzisiejszym odcinku wewnątrz komputera stworzę świat fantasy, tworząc figury smoków, rycerzy, a także całą dioramę, która wypełni całego peceta. Już wiecie, co dzisiaj będę robił. Dosyć nietypowy projekt, ponieważ zazwyczaj, kiedy przerabiałem komputery, to po prostu malowałem całą obudowę, dokładałem dodatki i w sumie cała ta obudowa była skustomizowana. We wnętrzu zazwyczaj pojawiało się chłodzenie wodne, ale teraz zadanie od MSI nie jest takie proste, ponieważ w środku mam właśnie stworzyć świat fantasy. Teraz widzicie przebitki tej obudowy, już oczywiście ze wszystkimi komponentami w środku. Zestaw, który do mnie wjechał, został wstawiony do obudowy MSI Mac Pano M100R w białej wersji. Chłodzenie to MSI Mac Core Liquid E360 White. Karta graficzna MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming X, a płyta główna to MSI B650M w serii Project Zero. Zasilacz MSI Mac A850GL w białej wersji, dysk twardy to MSI Spatium M482 na M2, RAM Patriot Viper Venom 32 GB. I sprawne oko mogło dostrzec jedną bardzo ważną rzecz. Gdzie jest większość kabli? Jak na przykład kable zasilające od procesora, płyty głównej, czy inne kabelki, które zazwyczaj gdzieś pojawiały się w obudowie. I to jest właśnie, moi drodzy, różnica w tej oto obudowie, w obudowie MSI Project Zero. To, że komponenty takie jak właśnie płyta główna zostały stworzone po to, aby wszystkie standardowe kable można było podłączyć od tyłu komputera, tak aby w środku był schludny, czysty i przejrzysty. A jak do tego jeszcze mamy kolor biały, no to już w ogóle wszystko to się ładnie wyróżnia. I teraz Cable Management nabiera całkowicie nowego znaczenia. I zobaczcie, z tyłu podłączenia do zasilania procesora, zasilanie płyty głównej również z tyłu jest złącze, złącza do wentylatorów, do LEDów, do portów USB, wszystkie kabelki pochowane, no tutaj klasycznie to akurat mamy z tyłu, ale na przykład nawet mamy od interfejsu audio z tyłu podłączenie. No tak naprawdę wszystkie porty, które zazwyczaj były z przodu i przez które wisiały kable, to wszystko mamy z tyłu. I możecie właśnie spojrzeć na to, że mamy tutaj tak naprawdę dwa kabelki od chłodzenia procesora i mamy jeden kabel zasilający kartę graficzną. I oczywiście oprócz tego, że ta obudowa właśnie charakteryzuje się takimi podłączeniami, a bardziej można powiedzieć przygotowanie tej obudowy, bo bez oczywiście dedykowanej płyty głównej, no takiego podłączenia nie zrobimy, ale one również są w ofercie, to mamy jeszcze przeszkloną obudowę, nie w taki typowo standardowy sposób, że mamy szkło z przodu i z boku i mamy tutaj zazwyczaj taką ramkę, która podtrzymuje nam tą całość, tylko mamy przeszklenie, które sięga nam od przodu obudowy aż do całego boku. Niestety skrzydła smoka są dosyć duże, a nie chciałbym po prostu wstawiać tutaj chińskiego smoka, który nie charakteryzuje się skrzydłami, a bardziej takim swoim długim tułowiem. Więc tutaj na pewno pojawią się gdzieś rycerze, pojawi się jeden smok, drugi, może dostawimy jeszcze trzeciego, że będzie to taki, powiedzmy, wojna smoków z rycerzami. No, ciężko to jeszcze jakoś teraz w tym momencie nazwać. Każdego smoka z osobno mógłbym wyrzeźbić, ale one będą bardzo delikatne, więc dzięki temu, że aktualnie posiadam drukarki 3D, no to wykorzystam ich potencjał i wydrukuję z żywicy kilka smoków, które zostaną umieszczone w środku, a także rycerzy. No i oczywiście będzie trzeba to ręcznie pomalować, ale za to będę miał pewność, że są trwałe. Odpaliłem drukarki, wgrałem projekty i puściłem wszystko na drukarki żywiczne. Dlaczego wybrałem żywiczne? Ponieważ modele takie jak na przykład właśnie smoki, bardziej szczegółowe, będą o wiele lepiej wyglądały niż drukowane na drukarce filamentowej. Są one bardziej traktowane właśnie jak takie figurki kolekcjonerskie, gdzie detale naprawdę możemy dojrzeć i nie widzimy po kolei każdej warstwy, która jest położona przez drukarkę na przykład filamentową. Na dwie drukarki będzie o wiele szybciej, no 2 razy szybciej, ale i tak od kilku do kilkunastu godzin takie modele muszą się drukować, tym bardziej, że zostały one przygotowane w częściach. Po zakończonym druku każdy jeden model musiałem opłukać w specjalnym preparacie, żeby zmyć żywicę i dodatkowo jeszcze utwardzić lampą UV, tak żeby były sztywne i gotowe już do malowania. Po wydrukowaniu pierwszy model smoka jest po prostu takimi większymi klockami, które trzeba posklejać do kupy, tak żeby tych łączeń może zbyt mocno nie było widać, chociaż sprawne oko pewnie to dojrzy po złożeniu. Ja postaram się to delikatnie przyszlifować i dopiero wtedy pomaluję to wszystko najprawdopodobniej białym podkładem, chociaż te smoki zazwyczaj wpadają w taką czerń. Każdy wydrukowany element posklejałem na klasyczny superglue, który bardzo dobrze sprawdził się przy tym projekcie. I tutaj mamy naszego pierwszego smoka. Postaram się później troszeczkę te łączenia jeszcze zamaskować, ale na przykład jednego umieścimy tutaj gdzieś mniej więcej w tym miejscu, który będzie trzymał się piwnicy. Ta piwnica będzie dioramą, ale na razie tak będzie to wyglądało.
Modele, które mogłem wydrukować, wydrukowałem już wszystkie. Zostało mi je pomalować. No ale oczywiście nie będzie tak wyglądać. Rozstawiłem sobie smoki. Jeden będzie wisiał tu, jeden będzie tutaj. Jeden będzie tutaj na dole, ten największy, bo tutaj on się fajnie zmieści. Ten fajnie tutaj, wydaje mi się, wygląda na przewodach od chłodzenia cieczą. No i oczywiście będą tutaj rycerze. Na razie wstawiłem tu 3, reszta jest tutaj, no bo jednak ciężko jest ich ustawić. Platformę postaram się zrobić na karcie graficznej, tutaj na piwnicy i tutaj na dole. Do stworzenia dioramy wykorzystałem styrodur, który można fajnie modelować, jeżeli chodzi o skały i inne elementy. Do cięcia użyłem specjalnej małej gilotyny, która precyzyjnie docięła każdy potrzebny element. Aby kostki przypominały skałę, nożykiem introligatorskim nadałem odpowiednią teksturę. Wszystko starałem się dobrze wymierzyć, aby styrodur nie haczył o najważniejsze podzespoły, a także dobrze wkomponował się w całą bryłę komputera. W chwili obecnej tak to wygląda. Na razie rozłożyłem całość. Miałoby być 3 smoki, ale jednak będą 2, bo zajmowałoby to za dużo miejsca. Jeden będzie tutaj na kabelkach od chłodzenia, jeden będzie na skałce, bo akurat dobrze się tutaj wpasuje, żeby wyrównać ten teren. No i mamy tutaj rycerzy rozstawionych dookoła, mamy tutaj drzewko i pieniek. Wiadomo, nie będzie to tak wyglądało. Teraz muszę to wszystko ładnie okleić specjalną masą, dodatkowo pomalować, położyć kamyczki i różnego typu inne dodatki, które troszeczkę urozmaicą całą tą wewnętrzną dioramę komputerową. Pokażę Wam przykład makiety, którą robiłem kiedyś. Tutaj był taki wodny smok i mniej więcej na takiej zasadzie właśnie tutaj te skałki, które są w środku, chcę wykonać. Ten smok akurat był rzeźbiony ręcznie. Jak będziecie mieli ochotę, to na moim kanale jest odcinek z całego, jak to powstało. No i tutaj była żywica. No tutaj żywicą nie będziemy się bawić, ale na pewno musimy to wszystko do takiej struktury doprowadzić. Teraz zabawa z gipsem. Jest idealnym tematem do tworzenia tekstury ziemi i kamieni. Schnie bardzo szybko, a nawet powiedziałbym, że za szybko, bo akurat było mega gorąco, co utrudniło mi całą pracę. Wtopiłem w całość drzewa, aby nie było widać podstawy i wystartowałem z etapem malowania. Areograf nadał się idealnie, wymieszałem odpowiednie kolory, tak aby było delikatnie trawiaście i piaszczyście. Pędzelkiem też pewnie udałoby się stworzyć taki motyw, ale jednak dzięki możliwościom aerografu przejścia tonalne były o wiele łagodniejsze. Smoki postanowiłem pomalować na kolor czarny z akcentami czerwonego w niektórych miejscach skóry, aby zróżnicować ich wygląd. Kolor jednak robi robotę. Wcześniej to były tylko zwykłe wydruki. Każdy rycerz został pomalowany białym podkładem, bo tak małe elementy będę musiał pomalować już ręcznie pędzelkiem. Tutaj mam już gotowe zestawy, które zazwyczaj właśnie używam do różnych dioram. Jakieś tutaj kamyczki, mniejsze, większe, troszeczkę jakieś tutaj trawki, mchu, które właśnie trafią na te makiety. Teraz ozdoby, które nadadzą ostatecznego wyglądu całej dioramie. Klej to standardowo Wikol. Na początku jest biały, ale gdy wyschnie, robi się przezroczysty i nie widać go na wykonanych skałach. Mam nadzieję, że przetrwa transport. Różne ozdoby zakupiłem w sklepach modelarskich, a także miałem jeszcze kilka ze starych projektów. Chciałem stworzyć zróżnicowany teren, ale jednak o surowym klimacie. Miałem nawet małe imitacje liści, które przy naszym drzewie zrobiły bardzo fajny efekt. Został nam już tylko ostatni element, czyli rycerze. Mam kilka rycerzy, akurat w druku 3D znalazłem templariuszy i myślę, że chyba oni mogą walczyć ze smokiem. Powiedzmy przynajmniej w naszej historii. Maluję każdego jednego z osobna, umieszczam wszystko już w obudowie i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Odpalamy i zobaczcie, jak wygląda. Custom komputera skończony. Tak prezentuje się nasz mały świat fantazy, finalnie z 2 smokami i rycerzami. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat MSI Project Zero, to wbijajcie w link w opisie. Myślę, że coraz częściej będziemy się spotykali z takimi rozwiązaniami. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwonka i zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takiej dioramie w komputerze.